Witam na kanale Podróże te małe i te duże. Dzisiaj pospacerujemy po Krynicy Zdrój. Dowiemy się, kto przyczynił się do odkrycia leczniczych właściwości źródeł na jej terenie oraz poznamy uroki tego miasta. Zapraszam na wspólny spacer. Krynica Zdrój to miasto położone w województwie małopolskim, w powiecie nowosądeckim. Miasto liczy nieco ponad 10 000 mieszkańców. Spacer rozpoczynamy u rozwidlenia Alei Nowotarskiego i bulwarów Dietla. Będziemy kierować się na północ Aleją Nowotarskiego. Ciekawostką jest, że nazwa miejscowości Krynica Zdrój, pisana z łącznikiem, dywizem, jest formą zatwierdzoną urzędowo. Forma nazwy pisana bez łącznika, to znaczy Krynica Zdrój, jest natomiast formą potoczną. Pierwszy z budynków, który mijamy, to stare łazienki mineralne. Murowany pałacyk wzniesiony w XIX wieku w stylu eklektycznym. To jeden z najstarszych i najpiękniejszych budynków Krynicy. Kiedyś były tam gabinety zabiegowe i laboratorium analityczne. W chwili powstania były jednym z najnowocześniejszych budynków tego typu w Europie. W drewnianym, otynkowanym pomieszczeniu znajdowały się 72 pokoje łaziebne. Piętro mieściło 17 pokoi mieszkalnych i dużą salę balową. Woda mineralna była ogrzewana w wannach z podwójnym dnem przy pomocy pary dostarczanej rurami z kotłowni. Na ówczesne czasy było to nowatorskie rozwiązanie. Przyjrzyjmy się na chwilę Krynickiej Fontanny. To miejsce, w którym mieszkańcy i turyści często się zatrzymują, aby odpocząć i wyciszyć się w otoczeniu jej spokojnego szumu wody. Głównym punktem orientacyjnym miasta jest pijalnia główna wód mineralnych w Krynicy Zdroju. Charakterystyczny budynek, położony w centrum miasta, przy deptaku krynickim. Została wzniesiona w 1971 roku, przebudowana w 2014. Ciekawostką jest, że na terenie pijalni znajduje się sala koncertowa i ogrody zimowe. Kontrast między egzotyczną roślinnością a aurą na zewnątrz szczególnie widoczny jest w zimie, kiedy w pijalni można przechadzać się między palmami. To właśnie tutaj turyści mają okazję spróbować różnorodnych rodzajów wód mineralnych, które mają zbawienne działanie na organizm. W pijalni serwowane są takie wody jak Jan, Słotwinka, Tadeusz, Zdrój Główny czy Zuber. Po przeciwnej stronie znajduje się pokaźny budynek Stary Dom Zdrojowy Krynica Zdrój. Jest to okazała budowla wybudowana w stylu neorenesansu, przypominająca pałac o bogatym wystroju architektonicznym. Budynek zwany był dawniej dworcem zdrojowym, a zaprojektowali go w 1889 roku dwaj architekci, Julian Niedzielski i Jan Zawiejski. Gościł znakomitych gości m.in. marszałka Józefa Piłsudskiego, co zostało upamiętnione tablicą pamiątkową. Stary Dom Zdrojowy obok pijalni głównej jest najbardziej rozpoznawalnym obiektem w Krynicy. Ponadto widnieje na butelkach i innych opakowaniach wszystkich mineralnych wód krynickich. Ciekawostką jest, że w budynku znajduje się pijalnia wody i źródło Mieczysław. Idąc deptakiem na północ, mijamy muszlę koncertową, to jest zabytkowy, reprezentacyjny budynek sceny dla orkiestry uzdrowiskowej, usytuowany na krynickim deptaku, przy zachodnim zboczu Góry Parkowej. Nowy dom zdrojowy powstał z chwilą, kiedy Stary Dom Zdrojowy nie mógł pomieścić ciągle zwiększającej się, w latach 30. XX wieku liczby kuracjuszy. Stanowi jedno z wielu sanatorium tego urokliwego miasta. Obecnie na pierwszym i drugim piętrze znajduje się sanatorium, zaś na parterze, w ciągu kolumnady znajduje się galeria handlowa. Będziemy wracać bulwarami Dietla, biegnącymi wzdłuż potoku Kryniczanka. Warto wiedzieć, że przed rokiem 2002 miasto, po którym dzisiaj spacerujemy, nazywało się po prostu Krynica. Zmiana nazwy na Krynica Zdrój podkreśliło uzdrowiskowy charakter miasta. Jak każdy zapewnie wie, Krynica Zdrój znana jest głównie ze swoich bogatych źródeł wód mineralnych,
które przyciągają turystów z całego kraju i zagranicy. Nie zawsze tak było. W XVII wieku odkryte zostały lecznicze właściwości źródeł mineralnych. Natomiast pierwsze naukowe badania wód krynickich przeprowadził profesor Uniwersytetu Lwowskiego Baltazar Hacket na zlecenie władz austriackich. Jego pozytywna opinia, wskazująca na lecznicze wartości tych wód zarówno do kąpieli, jak i do picia, zachęciła komisarza rządowego z Nowego Sącza do zakupienia w 1793 roku Krynickiego Zdroju wraz z okolicznymi polami i łąkami. Ten ujął źródła w drewniane oprawy i wybudował pierwszy niewielki dom mieszkalny dla gości. Można zatem uznać, że początki lecznictwa uzdrowiskowego w Krynicy datują się na przełom XVIII i XIX wieku. Natomiast największy rozwój Krynicy jako uzdrowiska datuje się na drugą połowę XIX wieku za sprawą Józefa Dietla. Józef Dietl był lekarzem, politykiem, profesorem i rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz prezydentem Krakowa. To właśnie on pierwszy sklasyfikował polskie wody lecznicze i dzięki niemu stały się modne polskie sanatoria, m.in. Krynica. Krynica-Zdrój jest również doskonałą bazą wypadową na wędrówki po przepięknych górskich szlakach. Otaczające miasto pasma górskie zapewniają niesamowite widoki i możliwość aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Można tu znaleźć trasy zarówno dla początkujących, jak i dla doświadczonych turystów, a każda wycieczka jest okazją do odkrywania nowych zakątków pełnych piękna natury. W opisie filmu umieszczam link do mojego filmu z wyjazdu kolejką na Jaworzynę Krynicką, jedną z wielu atrakcji Krynicy-Zdrój. Dziękuję za wspólny spacer i do następnego filmu.